Rozpoczynamy AirNews TV. To już trzeci odcinek programu, w którym opowiemy Wam o najważniejszych wydarzeniach z życia grupy AirBud. A co w dzisiejszym odcinku? Na początek wieści z budowy, czyli nowe kontrakty i najważniejsze informacje z aktualnie trwających budów. Potem czas na temat odcinka. Dziś rozmowa z prezesem grupy AirBud Dariuszem Grzeszczakiem z okazji 34. urodzin firmy. Następnie AirBud w pigułce, czyli krótkie podsumowanie tego, co dzieje się w naszej firmie. Kolejny temat to turniej piłkarski Wolf & Müller z udziałem aż 4 drużyn z naszej grupy. A na koniec niemiecka spółka AirBudu IKR GmbH i niekonwencjonalny pomysł na promocję firmy. Zaczynamy! Oddział Toruń podpisał umowę z Hitachi Energy Poland na wykonanie robót budowlanych w ramach budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzania mocy z morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 2. Wartość zlecenia to blisko 92 miliony złotych. Zakończenie prac zaplanowano na lipiec 2027. Spółka AirBud International pozyskała zlecenie o wartości prawie 20 milionów złotych brutto na przebudowę i termomodernizację domu studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej. Jest to już 4. realizacja dla tego klienta. Kontrakt ma formułę zaprojektuj i zbuduj, a zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2025. Na terenie gdańskiej wyspy Ostrów w ramach zlecenia dla spółki Baltic Towers realizujemy budowę fabryki wież stalowych. Powstawać tu będą specjalne wieże pod turbiny, które będą wykorzystywane do produkcji energii wiatrowej. Powierzchnia fabryki zajmie teren około 6 hektarów, a czas realizacji kontraktu to 12,5 miesiąca od daty jego rozpoczęcia. W Łebie powstaje kompleksowa baza serwisowa wraz z halą magazynową, częścią biurowo-socjalną oraz nabrzeżem. Dodatkowo przygotowujemy fundamenty pod dźwigi portowe. Więcej o zleceniu prosto z Łeby opowie Wam Łukasz Ziemiński, kierownik tego kontraktu. Jesteśmy w Łebie na budowie bazy serwisowej dla morskich farm wiatrowych Baltic Power. Budujemy halę magazynową z częścią biurowo-socjalną oraz nabrzeże. Chodźcie, pokażę Wam budowę. Hala magazynowa, w tle budynek biurowy. Fizycznie budowę zaczęliśmy na koniec roku, na koniec grudnia. Proces projektowania wcześniej zaczęliśmy w lutym 2023. Zakończenie przewidywane jest na styczeń 2025. Na prośbę inwestora przygotowaliśmy fundamenty pod dźwigi portowe. Dostawcą dźwigów będzie już sam zamawiający, natomiast po naszej stronie było przygotowanie zakotwienia i fundamentów, plus doprowadzenie zasilania. Jak widzicie, teren bazy jest wyniesiony 60 cm powyżej odczepu z uwagi na tereny zalewowe. Połączenie tej części, tej jakby branży lądowej, kubaturowej z hydrotechniczną. Całkiem fajne, jeśli chodzi o hydrotechnikę, było to dla mnie coś nowego, natomiast no, wsparcie i udział tutaj działu naszego hydrotechnicznego pozwolił zrealizować to w sposób właściwy. Już niedługo w niemieckim Reutlingen wystartują zajęcia w nowym żłobku, który powstał w technologii modułów drewnianych. W marcu tego roku ekipa MOD21 zamontowała moduły, kolejne 3 miesiące zajęły dalsze prace budowlane i wykończeniowe. Nowoczesne i przyjazne przestrzenie edukacyjne czekają już na dzieci. Linia CET na dobre w fabryce MOD21 to najnowsza technologia, jaką wprowadziliśmy w hali produkcyjnej w podtoruńskim Ostaszewie, dzięki której zakład zyskuje nowe możliwości produkcji. Od teraz fabryka pracuje w systemie hybrydowym, czyli łączy technologię szkieletową z CLT. Na czym polega to rozwiązanie? Już teraz więcej opowie Sylwester Rutkowski, dyrektor zakładu. Jest to nasze tak naprawdę najnowsze dziecko, czyli linia, dzięki której możemy obrabiać i budować nasze moduły w technologii CLT. Z jednej strony mamy materiał, czyli dużogabarytowe płyty i maszynę, dzięki której jesteśmy w stanie te duże gabaryty obrobić i przygotować do zmodulenia. CLT jest dla nas najnowszą technologią, którą wprowadziliśmy raptem kilka miesięcy temu w naszym zakładzie MOD21. Nasz zakład zyskuje kolejne funkcjonalności i może oferować naszym potencjalnym klientom jeszcze więcej rozwiązań technologicznych. Na pewno CLT jest dla nas bardzo pożądaną technologią, którą chcielibyśmy wykorzystywać w budownictwie kubaturowym, modułowym. Na pewno surowiec, który jest wykorzystywany w technologii CLT, czyli drewno klejone krzyżowo, pozwala nam w
wznosić budynki do 8 pięter. Mamy możliwość budowania tylko z CLT i mamy możliwość budowania w technologii zwykłej, szkieletowej. Obecnie produkujemy w tak zwanej hybrydzie, czyli łączymy te dwie technologie razem. Sam proces produkcji na linii produkcyjnej jest dużo bardziej efektywny, szybszy, a co za tym idzie, kolejny aspekt ekologiczny jest jeszcze lepszy w wykonaniu naszego przedsiębiorstwa. Airbud świętuje swoje 34. urodziny. Z tej okazji prezes Dariusz Grzeszczak zabiera nas w sentymentalną podróż do początków firmy. Jak wspomina współpracę z tatą Erykiem i z czego jest najbardziej dumny? Posłuchajmy. No tutaj widzę zdjęcie domu jednorodzinnego na winnicy. Zawsze chciałem mieć tą działkę. Dlaczego? Piękny widok na Wisłę, południowa strona, idealna działka na mieszkanie. To dom państwa Kruszyńskich, z którymi zaczynaliśmy tworzyć Airbud. I oni też zawierzyli, zaufali nam wtedy, że porzucili swoje dotychczasowe zatrudnienie i przeszli do Airbudu, oboje zresztą, i pracowali aż do emerytury swojej. I ja to czuję dopiero dzisiaj, co tata mógł czuć wtedy, w 90 roku, i mówił o wielu problemach, o wielu kłopotach, o wielu ryzykach, a ja tego przecież nie znałem, nie wiedziałem i było łatwiej decydować, zakładamy firmę i co będzie, to będzie. Z okazji urodzin życzę wszystkim takiego zapału i takiego zaangażowania, w które wkładacie, i żeby praca w Airbudzie była dla Was wyzwaniem, żeby to wyzwanie sprawiało Wam przyjemność, żebyście mogli się rozwijać, bo tylko jak Wy się będziecie rozwijać, to nasza grupa będzie się rozwijać. I za to wszystko chciałbym Wam serdecznie podziękować, za ten rozwój, który wnieśliście do firmy, za to, że Airbud dzisiaj jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce i należymy do czołówki polskiego rynku budowlanego i tworzymy ten rynek budowlany. Myślimy też o naszym dalszym rozwoju w Polsce, ale i za granicą. Mamy na to przygotowane plany, jesteśmy gotowi na te wyzwania, bo wiemy, że z Wami możemy osiągnąć nasze wspólne cele. Za to Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Paweł Przybylski opowiedział nam o pierwszych tygodniach w nowej firmie i przedstawił plany spółki na najbliższe miesiące. Z okazji 34. urodzin świętujemy 34 budowy Airbudu, które w 100% korzystają z zielonej energii. Do końca roku wszystkie trwające już nasze budowy oraz wszystkie te, które dopiero rozpoczniemy, będą zielone. Airbud dzięki współpracy z firmą Ecovoltis staje się liderem zielonej transformacji w branży budowlanej. Daniel Żelichowski, Maciej Szymczak, Łukasz Klaus i Sylwester Robacki jako Airbud Team przejechali aż 5000 km z Polski na metę w norweskim Kristiansund. Cały wyścig odbywał się w szczytnym celu dla dzieci z domów dziecka. Zobaczcie wideo. Za nami kolejny turniej piłkarski grupy Wolf & Müller. W Denkendorfie koło Stuttgartu wystąpiły aż 4 drużyny z Airbudu.
zespół Airbud SA, Airbud International i MOD21 oraz drużyna Airbud Group, w której zagrali zawodnicy i zawodniczki z różnych spółek. Łącznie w zawodach uczestniczyło 18 ekip z całej Europy. To już nasza trzecia wizyta na turnieju organizowanym przez Wolf & Müller. Zobaczcie naszą relację. So hi Airbud, great you guys are here. Your team and your guys are perfect. We love to have a great match together and of course party together. Let me tell them one time, I've been on the grind, this my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind and this my prime. Tak jak ostatnio graliśmy, Kuba z lewej, Bartek z prawej, ja z tyłu z Łukaszem. Twoje osobiste cele? Dobrze się bawić i godnie reprezentować Airbud. Tylko zwycięstwo. Emocje będą dopiero jak wejdziemy na boisko i strzelimy pierwszą bramkę. No to już jest któraś z kolei edycja, na którą nasz największy akcjonariusz, grupa Wolf & Müller, zaprasza nas, Airbud, po raz kolejny. Oni tutaj organizują takie turnieje w latach, kiedy są rozgrywane duże imprezy sportowe. Vielen Dank nochmals für die super Einladung im Namen der Airbud SA und die Unternehmen der Gesellschaften der Airbud Gruppe, die heute am Turnier teilnehmen. Wir haben gleichzeitig in Deutschland bundesweit Europameisterschaft. Leider spielt die polnische Mannschaft nicht weiter. Aber naja, hier ist die Situation etwas anders. Also wir haben hier auch Meisterschaft. Die polnische Fußballmannschaften spielen weiter in Playoffs. Also mal sehen. Good play, thank you. You are really good. Congrats. Jak wrócimy, mówimy, że wygraliśmy. Pierwsze miejsce. Poznajcie IKR GmbH. W niemieckim Bitterfeldzie znajduje się należąca do grupy Airbud firma IKR GmbH, zajmująca się na co dzień budową rurociągów i instalacjami w branży chemicznej, petrochemicznej i metalurgicznej. Zabieramy Was do Niemiec. Run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. You better run like you never been there. You better run, run, run. You better run, 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 run. Run, run, run. You better run like you never been there. You better run, run, run. You better run, 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 run. Run, run, run. You better run like you never been there. You better run, run, run. You better run, 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 run. To już wszystko na dziś w Vernews TV. Dziękujemy za uwagę, koniecznie obserwujcie nasze media społecznościowe, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał na YouTubie i co? Do zobaczenia!